Witamy z Francji. Nawet we Francji, na płatnej autostradzie, gdzie równolegle leci lądówka, parkingi dzisiaj są tak zawalone, że wiecie co, 2 godziny jeździłam od parkingu do parkingu i nic, absolutnie nic. Tam jest parking, w tych drzewach, ale oczywiście nie było miejsca. Stoję tutaj na pasie rozpędowym z parkingu, przykleiłam się do barierki, jak widzicie zresztą nie sama. Jeszcze bliżej trochę, no ale nic, trudno, tak stanęłam, tak stoję. Dosłownie zostało mi 4 minuty jazdy już przedłużonego czasu pracy. 10 dzisiaj sobie wykorzystałam. 9:56 miałam. Jak myślicie, wywali mnie stąd policja czy nie? Przetrwamy do rana czy nie? Witamy w transporcie. Na wszelki tylko wypadek złożę lusterko. Dobry. No nic, przynajmniej małe prawdopodobieństwo na to, że tutaj na rozpędowym potną mi plandekę i ukradną paliwo. Coś wam powiem. Jakbym jeździła ciężarówką elektryczną, to bym się nie musiała bać o to, że mi paliwo ukradną w nocy na parkingu. To tak w temacie elektromobilności, która budzi tak dużo emocji, no ale w sumie nie dziwna, jest to nowa technologia, nowoczesna technologia, która jest wciąż na etapie rozwoju, więc będzie budzić emocje i to nawet skrajne. Ja osobiście uważam, że pojazdy elektryczne do miast, do fabryk, popatrzcie, ten towar teraz, który wiozę, to są takie jakby puste boksy, puste kontenery z ogromnej fabryki samochodów osobowych. No to wiecie co, no to tam po fabryce jeździły już tylko i wyłącznie elektryczne samochody. Pod biurem była duża stacja ładowania. No i po fabrykach, w zasadzie już jak wyjeżdżę po Niemczech, to chyba już tylko same elektryki jeżdżą. No nie tylko samochody, ale też jakieś tam inne pojazdy, więc myślę, że jest to zdecydowanie przyszłość. W Polsce mamy taki fajny, świeżo stworzony kanał, nazywa się Jazda z Elektromaćkiem. Kanał został stworzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i możecie tam znaleźć bardzo dużo ciekawych rzeczy. Ja sobie przez święta miałam trochę wolnego czasu, przejrzałam całą listę, poglądałam i naprawdę wam polecam, bo na podstawie tego możecie sobie wyrobić jakieś zdanie. Jest na przykład film poświęcony temu, komu się opłaca, jakie przywileje mają kierowcy samochodów osobowych. Ile to kosztuje, jaka jest tendencja, jeżeli chodzi o spadek cen, jakie mamy dofinansowania w Polsce, to też jest ważne, także polecam, obejrzcie sobie, być może właśnie i wy jesteście teraz na takim etapie w życiu, że wam się będzie opłacać teraz pójść w elektromobilność, samochód elektryczny. Ja gdybym pracowała gdzieś w centrum miasta, jak gdybym mieszkała w mieście i pracowała sobie stacjonarnie, no to myślę, że zdecydowanie bym poszła już w elektryka. No, a poza tym to jest, wiecie, innowacyjne. Dobra, troszeczkę jestem złamana, więc nie będzie mnie bujać. Nie będzie bujać kabiną w nocy, chociaż ja tak naprawdę lubię jak buja. Lepiej się śpi. Dobrze, że mam wodę, to się będę mogła umyć. No i co? Zobaczymy, jak dotrwamy do rana. Trzymajcie kciuki. Lusterko złożone? Złożone, prawda? Złożone. To widzimy się rano. A ja idę zmywać makijaż. Wiecie gdzie. Do zobaczenia rano. Dobry. Dotrwaliśmy do rana. Nikt nie wywalił. Jeszcze tylko 2 minuty pauzy. Paliwo jest. Więc spoko. W takich miejscach jak to, gdzie nie czuję się bezpiecznie, nawet nie wysiadam z auta, odpalę tylko auto, pojadę na pierwszą stację benzynową i tam sobie zajadę pod dystrybutory i świetnie sobie sprawdzę wszystko ok. Tutaj mam w Volvie nad wycieraczkami hamulec elektryczny do hamowania przyczepy, więc w ten sposób sprawdzę, czy sprzęg jest zamknięty.
jedziemy. Właśnie dlatego nie warto jest podjeżdżać tak blisko do barierki. I teraz jak się trzeba od niej odkleić, to mogę trochę więcej zakręcić. No i właśnie o to mi chodziło. Bezpiecznie sobie stanęłam. Światło jest, zaraz za dystrybutorami. Mogę sobie pójść teraz do toalety i obczaić, że wszystko jest ok. O, jak zamarzło. Jak zamarzło. Patrzę na światło, bo wczoraj ktoś jechał, jakaś ciężarówka jechała i cały czas mi mrugała na francuskich blachach. Stary. Gościu mi wyprzedzał mnie, zwalniał, przy wyprzedzaniu mrugał światłami, wiecie, drugimi i tak dalej. Już taka byłam zła, w takiej sytuacji to sobie człowiek myśli, że coś jest nie tak, nie? Różne awarie się zdarzają w trasie. Światła mogą mieć awarię. Kabel może się zepsuć i mogą przestać świecić. A nocą jazda bez świateł w przyczepie to trochę, wiecie, niebezpieczne. Zresztą ja widziałam w lusterkach i obrysówki mi świeciły. Jak sobie kierunkami mrugałam, to też widziałam, że się wszystko świeciło fajnie. Ale kurde, ten mrugał jak szalony. A on chyba się tego chciał przywitać. Ale popatrzcie, jak dobrze te bagietki wyglądają francuskie. A jak przyszłam, co przyciągnęło moją uwagę, to te tosty z szynką i serem. Więc pięknie wyglądają. Ale nie jestem już głodna, a tym bardziej nie chcę zaczynać z dnia z wodanów. No dobra. Często mnie pytacie, jak to jest możliwe, że ja przez tyle lat nie przytyłam za kierownicą. To jest właśnie to, że nauczyłam się jeść, po pierwsze dopiero wtedy, gdy jestem głodna i tego nauczyłam się od chłopaków na gabarytach, bo ja wcześniej kupiłabym tego tosta, zjadła, jeszcze bym sobie, jak wiecie, jak już bym zaczęła, to bym zaraz coś słodkiego kupiła, więc co najważniejsze, to właśnie nauczyłam się jeść dopiero, gdy jestem głodna, a nie kierować się emocjami i pięknymi rzeczami, dobrze wyglądającymi. A dwa, że nauczyłam się jeść, też się tego nauczyłam na gabarytach, jeść tyle, ile potrzebuję. Mianowicie, jak mam dużą porcję, to ją sobie po prostu zostawiam na później, a nie tak dawniej, że po prostu bym ją jadła, aż zjem do końca i koniec, żeby się nie zepsuło. No i jesteśmy z powrotem. Patrzę na zdjęcia. Nagrałam 100
tory. Na początek patrzę, coś mi brakuje. Francja. Widzicie? Ściągnęłam, ja je ściągam, jeżeli wyjeżdżam, gdy wyjeżdżam z Francji, bo one niszczą lakier. Martwy punkt, oznaczenie martwego punktu. Legenda głosi, że jakieś coś to dało. Że w ostatnim momencie, gdy kierowca osobówki już chciał wjechać w ciężarówkę, zatrzymał się, przeczytał znak, zauważył, że jest w martwym punkcie, kierowca ciężarówki go nie widzi i wstrzymał swoje postępowania wjazdu w ciężarówkę. Yeah. Dobra, ciemno jest, jedziemy, co? Nic nie zobaczycie.